Dzień dobry, witam Was wszystkich przed ekranami komputerów, telefonów i pozostałych innych udogodnień, że tak powiem, najbliższej przyszłości. Znajdujemy się w Chinach, a dokładniej w miejscowości Zhengzhou. Można by pomyśleć, że przyjechaliśmy tutaj obejrzeć fabrykę iPhone'ów, bo miasto posiada największą fabrykę tychże urządzeń, które faktycznie są eksportowane na cały świat. Miasto również to kolebka kultury, bo w niedalekiej odległości od samego miasta znajduje się właściwie ten słynny klasztor Shaolin, w którym można też odwiedzić prawdziwych mnichów, którzy uprawiają kung fu. Ale nie po to tutaj jesteśmy tak naprawdę. Jesteśmy nieopodal tej miejscowości, znajdującej się na południowym wschodzie Chin, niespełna 200 km. Zwiedzamy fabrykę ładowarek teleskopowych. Nasz nowy potencjalny dostawca tychże maszyn zaprosił nas na wizytę i będziemy te maszyny testować pod kątem użyteczności i przydatności w gospodarstwach rolnych, można powiedzieć, że na terenie całego naszego kraju w Polsce. Ładowarki teleskopowe to zakres i przedział w zasadzie udźwigu od 2,5 tony do nawet 4,2 tony poprzez maszyny przeznaczone do rynku budowlanego o udźwigu nawet 6 ton. W tej chwili będziemy testować maszynę 3-tonową oraz 4,2 tony. Fabryka, w której się znajdujemy, produkuje suwnice, ładowarki teleskopowe oraz dźwigi. Powstała w 1992 roku i rozwija w tej chwili produkcję ładowarek teleskopowych. Po testach, jakie przeprowadziliśmy w fabryce, możemy śmiało stwierdzić, że są to maszyny bardzo dobrze wyposażone, które dobrze sprawują się na placu testowym. Mieliśmy okazję przetestować maszyny, dźwigając odpowiednie ciężary na widłach paletowych. Mieliśmy także możliwość przetestowania w zasadzie łyżki do materiałów sypkich oraz zobaczyć, jak maszyna wysoko jest w stanie sięgnąć z tą łyżką oraz sprawdzić kąt wysypu. Maszyny sprawdzały się bardzo dobrze w ciężkich warunkach. Testowaliśmy je na polu przejazdowym, na którym były nierówności. Mogliśmy sprawdzić, jak faktycznie one się zachowują z ładunkiem, z łyżką, jak mogą szybko przejechać przez ten tor przeszkód. Sprawdzaliśmy również kąty zawracania. Możemy śmiało powiedzieć, że promień zawracania w tych maszynach jest bardzo dobry. Maszyna zawraca o niewielkim promieniu, także to będzie istotny argument także podczas sprzedaży do niewielkich gospodarstw rolnych, które potrzebują zwinnej, kompaktowej maszyny. Maszyny także mają ciekawie rozwiązany układ skrętu, ponieważ nie musimy martwić się o wykalibrowanie tego układu. Maszyna po przejechaniu kilku metrów sama wraca do pierwotnego układu ścieżki opon, co jest również opatentowane przez producenta tych maszyn. Oczywiście maszyny posiadają klimatyzację, posiadają bardzo duży wyświetlacz, którym można zaprogramować funkcje maszyn. Możemy sobie ograniczyć wysięg maszyny, możemy zautomatyzować powrót maszyny do żądanego wysięgu i nie musimy martwić się tak naprawdę o to, czy w budynku zahaczymy, czy przytrzemy o sufit, chociażby w takich niskich miejscach. Maszyny, można powiedzieć, że są w ciekawym designie. Mieliśmy okazję zobaczyć jakby dwie linie modelowe. Pierwsza linia modelowa to maszyny JHC, a druga linia modelowa to maszyny Maverick. Maszyny Maverick na pewno będą dużo lepiej doposażone, będą to takie maszyny przeznaczone do klientów bardziej wymagających. Z takich ciekawych rzeczy możemy uchylić rąbka tajemnicy, że takie maszyny będą miały także kamerę 360, będzie można zobaczyć pełny obieg maszyny podczas pracy. Dodatkowo maszyny być może będą wyposażone również w jakieś dodatkowe elementy, które spowodują, że jeszcze będzie łatwiej pracować. Jeżeli chodzi o samą maszynę 4,2 tony, maszyna doskonale sprawdzi się w dużych gospodarstwach, gdzie będzie potrzebny udźwig oraz zasięg ramienia.
To są takie standardy, ale nieoczywiste, o których warto też wspominać. Same wrażenia od strony operatora są bardzo dobre. Mamy do dyspozycji bardzo szeroką kabinę, ponad 700 mm szerokości, w środku bardzo duża przestrzeń, ciekawy joystick, który przypomina rozwiązanie z marki Manitou, którym bardzo dobrze się operuje. Jest on bardzo dokładny i można wywołać ruchy wysięgnika bardzo precyzyjnie. Maszyna porusza się z prędkością oczywiście 30 km na godzinę, w niektórych ładowarkach nawet do 40 km na godzinę. Mamy do dyspozycji również ciekawe rozwiązania napędu, przełączanie pomiędzy wolnymi biegami a szybkimi z automatu, czyli taki powiedzmy mała skrzynia Vario, która dobrze sprawdzi się u wymagających klientów. Maszyna spełnia wszystkie wymogi, jeżeli chodzi o certyfikaty. Może być dopuszczona do sprzedaży w Europie, co zostało również przez nas sprawdzone. Jeżeli chodzi o jednostki napędowe, mamy do dyspozycji dwa rodzaje silników, w zasadzie dwie marki. Mamy tutaj silnik Cummins-a oraz Kuboty. Kubota jest w maszynie 3-tonowej, natomiast Cummins jest montowany w większych maszynach od 4,2 tony. Ciekawą rzeczą są również komponenty, które są zamontowane w tych ładowarkach. Mamy tutaj osie Carraro, jak już wcześniej wspomniałem, silniki Cummins-a czy Kuboty. Mamy podzespoły typu na przykład węże Continentala. Mamy również pompy znanych europejskich producentów, co czyni maszynę bardzo ciekawą i otwartą na różnego rodzaju takie nowości i komponenty, które możemy znać z rynku polskiego. Jeżeli chodzi o komfort pracy operatora, w dalszej części można śmiało powiedzieć, że pozycja operatora w samej kabinie jest bardzo wygodna. Mamy możliwość dostrojenia sobie kolumny kierowniczej, przygotowania siedziska odpowiednio. Wszystkie przyciski są oczywiście w zasięgu wzroku, w zasięgu ręki. Jest też podłokietnik, w którym możemy sobie oprzeć rękę, tak żeby się nie męczyła. Do dyspozycji mamy w standardzie oczywiście też kamery cofania, co nie jest dość oczywiste, jeżeli mówimy o ładowarkach, które są na polskim rynku. Na tym dużym wyświetlaczu wszystko widać bardzo komfortowo, w dobrych kolorach, także nie ma problemu tak naprawdę z widocznością. Możemy sobie zaprogramować odpowiednio ten wyświetlacz, możemy sobie sprawdzić wszystkie parametry maszyny. Mamy też do dyspozycji kartę z kodami błędów, także jeżeli mamy jakiś problem, możemy go szybko zdiagnozować, przekazać kod błędu do serwisu i uzyskać szybkie wsparcie. Przednia szyba bardzo mocno zagięta do przodu, także jesteśmy w stanie zobaczyć naokoło i z przodu to, co znajduje się w ładowarce. Także maszyna bardzo przemyślana, zresztą właściciel tutaj nas zapewnia, że jego doświadczenie jest bardzo duże, jeżeli chodzi o produkcję ładowarek teleskopowych. Miał doświadczenie i pracował też u konkurencji. Zdobytą wiedzę, że tak powiem, przekazuje do swoich inżynierów i wdraża te wszystkie nowości do ładowarek, które tutaj są produkowane w tej fabryce. Jeśli ktoś myśli, że maszyny chińskie są niskiej jakości, to naprawdę mogę Was zapewnić, że jest w błędzie. Jakość tych maszyn jest dużo lepsza niż w przeszłości. Technika, którą tutaj zobaczyliśmy, technologia w zasadzie, którą tu zobaczyliśmy, nie tylko w tej fabryce, ale także wszędzie dookoła, z którą się tutaj spotykamy, jest naprawdę na wysokim poziomie. Sam lot do Chin trwa 9 godzin, ląduje się w Pekinie, potem można przesiąść się na pociąg, który pokonuje 600 km w niespełna 2,5 godziny. To wszystko świadczy o tym, że Chiny naprawdę zrobiły bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o technologię. Mają dużo ciekawych rozwiązań, których jeszcze nie mamy w Europie. Naprawdę możemy się tutaj wiele ciekawych rzeczy dowiedzieć, zobaczyć. Także naprawdę jest coraz więcej aut chińskich na polskich drogach. Także nie bójmy się tych maszyn, bo postęp jest naprawdę duży i technologia naprawdę poszła jeszcze bardzo do przodu w stosunku do tego, o czym wiedzieliśmy jeszcze kilkanaście lat temu.
Podsumowując, możemy śmiało stwierdzić, że jesteśmy w miejscu, w którym produkowane są maszyny wysokiej jakości, w bardzo wysokim standardzie, wyposażone praktycznie ponad stan, ponad normę. Chiny są takim miejscem, gdzie możemy spokojnie przebywać. Nie ma tutaj żadnych niespodzianek, które mogą nas zaskoczyć. Te maszyny będą dostępne w ofercie firmy Korbanek oczywiście. Zachęcamy Państwa do kontaktu z naszą firmą. Możemy sobie te maszyny u nas obejrzeć. Zapraszamy również do wysyłania pytań o demo. Chętnie przyjedziemy do Was z taką maszyną. Pokażemy, jak ta maszyna działa, pokażemy jej mocne strony. Oczywiście zapewnimy także finansowanie fabryczne, jeżeli chodzi o tego typu maszyny i o możliwości zakupowe. Także podsumowując, wizyta bardzo udana. Zobaczyliśmy maszyny na własne oczy. Mieliśmy okazję je przetestować, mieliśmy okazję nimi popracować, dopytać inżynierów o wszystkie możliwe i nurtujące nas pytania. Dowiedzieliśmy się bardzo dużo i z całą pewnością możemy zapewnić Was wszystkich, że te maszyny spełnią Wasze oczekiwania. Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie z Chin, z miejscowości Zhengzhou i do zobaczenia w kolejnych filmach, bo na pewno będzie ich duża ilość. Będziemy chcieli Wam pokazać te maszyny i żebyście mogli ocenić sami tą jakość oraz sprawdzić, jak te maszyny spełniają się podczas pracy. Dziękuję. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie o godzinie 6 rano, a shortsy od 17 do 22.